Cześć, witaj na moim kanale. Dzisiaj mam dla Ciebie coś naprawdę wyjątkowego. Zanurzymy się w świat cen żywności w Szwecji. W ciągu najbliższych kilku minut odkryjemy tajemnice cen w tutejszych sklepach. Przyjrzyjmy się, jak ceny podstawowych produktów żywnościowych kształtują się w przeciętnym sklepie. Postaram się przeliczyć ceny z koron na złotówki, aby dać Wam obraz do porównania z cenami w Polsce. Pamiętaj, że te ceny mogą się zmieniać, zatem zawsze warto sprawdzić najnowsze ceny w sklepie. Więc zapnij pasy, przygotuj się na podróż pełną niespodzianek i odkryć. Czy jesteście gotowi? Idziemy! Mijamy półki z promowanymi słodyczami i nieco droższymi niż w Polsce roślinami. Owoce w Szwecji są drogie. Banany na przykład to wydatek blisko 9 zł. Jabłka od 7 do nawet 21 zł za kilogram. Te droższe kosztują tyle samo co pomarańcze. Cytryny można kupić za około 15 zł za kilogram. Przejdźmy do pieczywa. Ceny chleba wahają się od 10 do 14 zł za pakowaną połówkę. Tostowe są nieco tańsze. Za 4 pączki czy 4 ciastka francuskie trzeba zapłacić około 10 zł. Najtańsza bułka natomiast to koszt około 2 zł. Coca-Cola w promocji 13 zł za 2 sztuki. Normalnie sztuka kosztuje około 9 zł. Mały słoik Nutelli 18 zł. Kurczak w promocji za nieco ponad 13 zł kilogram. Normalnie to wydatek 21 zł. Wieprzowa golonka w promocyjnej cenie 15 zł to już okazja. Zamarynowana szynka w cenie blisko 27 zł za kilogram to też okazja cenowa. Ryby są tu koszmarnie drogie. Filet z łososia od 81 zł kilogram czy dorsz za ponad 90 zł to tylko przykłady. Za filet z kurczaka trzeba zapłacić około 70 zł, a zwykła wątróbka kosztuje około 40 zł za kilogram. Kilka plasterków na kanapkę to koszt rzędu 9 do 16 zł. Wyjątkowo niesmaczne kiełbaski szwedzkie to wydatek średnio 25-30 zł za taką tackę. Mięsa świeże też są stosunkowo drogie. Za kilogram schabu trzeba zapłacić około 40 zł, karkówki 35 zł. Podobną sumę wydamy za 1 kg mięsa mielonego. Wołowina jest sporo droższa i przeciętnie za kilogram trzeba zapłacić od 80 do 120 zł. Ziemniaki z kolei to wydatek około 5 zł za kilogram, cebula 7 do 8 zł. Za jajka zapłacimy od 11 do nawet 19 zł za 10 sztuk. Najtańsza mąka pszenna kosztuje nieco ponad 15 zł za 5 kg. Cukier to wydatek około 5 zł za kilogram. Najekonomiczniejsza 2-litrowa butelka oleju kosztuje 23 zł. Przejdźmy do warzyw. Marchew około 6 zł kilogram i nieco tańszy pasternak. Taka tacka pieczarek kosztuje niecałe 8 zł. Ogórek średnio 6 zł za sztukę. Papryka w promocji to wydatek rzędu 17 zł za kilogram. Pomidory kosztują przeciętnie około 19 zł za kilogram, a kapusta to już wydatek rzędu 10 zł za kilogram. Najtańszy ryż kosztuje około 15 zł za 2-kilogramowy woreczek, a makarony to wydatek około 11 zł za opakowanie.
Za paczkę spaghetti zapłacimy poniżej 5 zł. Sery, jak widzicie, mają podobne ceny jak w Polsce. Za taką porcyjkę średnio zapłacimy około 13 zł. Za przeciętny pakowany ser żółty na wagę zapłacimy do 50 zł. Moim zdaniem są jednak jakościowo gorsze niż polskie. Za półkilogramową kostkę masła zapłacimy około 20 zł. Trzeba zwrócić uwagę, że masła są tutaj solone. Margaryna to koszt około 12 zł za kilogram. Natomiast smarowidła do chleba to wydatek od 9 do 23 zł za półkilogramowe opakowanie, zależnie od jakości oczywiście. 400 ml kubek śmietany to wydatek rzędu 11 zł. Jogurt naturalny w takiej pojemności kupimy już za około 4 zł. Za litr mleka zapłacimy również 4 zł, a pół litra śmietanki kremowej kosztuje około 10 zł. Pastę do zębów kupimy już w niecałych 8 zł, a opakowanie papieru toaletowego za około 22 zł. Warto zauważyć, że ceny mogą się różnić w zależności od sklepu i regionu. Narzędzia w Lidlu to nic nowego. Ceny są bardzo zbliżone do tych w Polsce. Umieściłem je w filmie zupełnie z innego powodu. Szwedzki Lidl ma zupełnie inne podejście do promocji. Tu nie marnuje się pieniędzy na zbędne, niechciane przez nikogo reklamy telewizyjne. Zamiast tego promocja odbywa się w samym sklepie i ceny obniżane są autentycznie o 50, 60 czy nawet 70%. Klienci korzystają podwójnie. Dostają realnie tani produkt i nie są zmuszani do słuchania i oglądania irytujących reklam. Przyznajcie sami, czy to nie lepszy sposób na promocję? Mam nadzieję, że ten krótki film jest dla Was przydatny. Tym wideo rozpoczynam serię o życiu w Szwecji. Mam nadzieję, że seria ta będzie przydatna osobom myślącym o emigracji zarobkowej i tym, którzy szukają swojego miejsca na świecie. Zamierzam przedstawić w kilku krótkich filmach realia życia w tym skandynawskim kraju. Jeśli macie jakieś pytania czy interesujące Was sprawy związane z tym tematem, zapraszam do kontaktu w komentarzach. Chętnie przygotuję materiał na dany temat. Zachęcam też do śledzenia kanału, by być na bieżąco z nowymi publikacjami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.